Cześć moi drodzy, dzisiaj na kanale Jestem Janek chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często słyszę, kiedy mówię po polsku przy Polakach. To pytanie brzmi tak: dlaczego uczysz się polskiego? Ale szczerze mówiąc, to pytanie częściej brzmi tak: po co uczysz się polskiego, a? Rozumiem, skąd jest zdziwienie. To naprawdę jest rzadki przypadek, kiedy Amerykanin studiuje język polski. Są języki, którymi mówią w większych krajach świata, z większą populacją, takie jak język chiński, rosyjski, hiszpański. Takie języki używane za bardziej przydatne, nawet bardziej płatne. W tym filmiku postaram się wyjaśnić, dlaczego uczysz się języka polskiego. To jest bardzo długa, ale bardzo ciekawa historia, która zaczyna się prawie 30 lat temu. Kiedy miałem 14 lat i zacząłem liceum, w pierwszy raz w moim życiu był zmuszony chodzić na klasy języka obcego. W naszym liceum było dużo opcji. Języki hiszpański, francuski, niemiecki, łaciński, to wszystko było oferowano. Ale te języki wydały mi się zbyt typowe, nieekscytujące. Wielu amerykańskich uczniów studiowało te języki. Ale nasze liceum oferowało jeszcze jeden język, który prawie nigdy nie jest nauczany w amerykańskich szkołach. Mianowicie język rosyjski. W te lata moje ulubione filmy były James Bond, GoldenEye i Rocky IV, w którym Sylvester Stallone walczy z rosyjskim bokserem Iwanem Drago. Wybór języka rosyjskiego był jedną z najważniejszych decyzji mojego życia. Po 4 latach uczenia się rosyjskiego w liceum wybrałem język rosyjski jako główny kierunek na uniwersyteckie studia. Lata 2003 i 2004 spędzałem w Moskwie. Uczyłem się na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym i mieszkałem w akademiku, który wygląda jak słynny sowiecki budynek w Warszawie. Po ukończeniu studiów osiągnąłem stypendium, żeby rok uczyć się rosyjskiego w Sankt Petersburgu i mieszkać w rodzinie rosyjskiej. Te były niezapomniane lata. Studia rosyjskiego otworzyły mi największy kraj na świecie i dały mi szansę spotkać wielu wspaniałych przyjaciół, z którymi do dziś utrzymuję kontakt. Moje doświadczenie w Rosji inspirowało mnie studiować jeszcze dużo języków. Uczyłem się kilka lat języka chińskiego i mieszkałem w Chinach w mieście Tianjin. 我也会说中国话，但是很多的错忘了，还有不会看汉字。残念。Po Chinach pojechałem do Japonii i tam mieszkałem 3 lata. 日本語が上手に話せません。でもアニメを見ているとたくさんの言葉やフレーズが理解できます。Uczyłem się też hiszpański i bardzo lubię śpiewać hiszpańskie piosenki. Tengo la camisa negra. Fiński, antecknar jag numerären, hittar sig över huvudet i nawet isländski. Jag Katli min, sås du fjätlajöku gyssa. Wkrótce bardzo lubię języki i zawsze jest gotowy spróbować uczyć się czegoś nowego. Ale jeszcze nie opowiedziałem, dlaczego właśnie polski. Ta historia zaczyna się wiosną 2022 roku. W tej porze osiągnąłem dobrą wiadomość, że byłem zaakceptowany na studia podyplomowe w szkołach rosyjskich, wschodnioeuropejskich i eurazjatyckich studiów na Uniwersytecie Teksasu. Moja doradca powiedziała mi, że skoro już dobrze mówię po rosyjsku, to ma sens nauczyć się jakiegoś innego języka słowiańskiego i ja wybrałem język polski. Bo mam polskie korzenie oczywiście. Nie, żartuję. Nie mam żadnego korzenia polskiego, ale Polacy zawsze myślą, że to musi być jedynym powodem, dlaczego cudzoziemiec mówi po polsku. Ale mój przypadek jest trochę inny. Ja wybrałem język polski, bo w ten czas, kiedy chciałem wrócić do akademii, pracowałem przewodnikiem w Waszyngtonie DC.
W tej pracy często prowadzałem turystów po jednym starym żołnierskim cmentarzu, gdzie pochowano tych, którzy zginęli w wojnie secesyjnej. W ten dzień, kiedy moje doradcy radziły zacząć nowy język, oprowadzałem po cmentarzu i zauważyłem w pierwszy raz w życiu, ilu tam żołnierzy miało polskie nazwiska. W tym samym miesiącu miałem możliwość pojechać do Gettysburg, Pennsylvania, gdzie największa bitwa wojny secesyjnej miała miejsce. Okazało się, że bardzo słynny generał o imieniu Włodzimierz Krzyżanowski poprowadził oddział żołnierzy do walki z armią konfederatów. Nawet znalazłem miejsce, gdzie jego oddział walczył i tam był ogromny pomnik. Z tego dnia urodził się głęboki interes do narodu polskiego i jego roli w historii Stanów Zjednoczonych. Ponieważ latem 2022 roku oficjalnie zacząłem się studiować język polski i planuję napisać swoją finalną pracę o temacie dotyczącym polskiej historii. Postanowiłem także, że za rok nauczysz się tak dobrze mówić po polsku, ile się da. Stworzę kanał na YouTubie, żeby komunikować z polskimi ludźmi i pokazywać cały proces uczenia się języka. No i w końcu postanowiłem, że latem 2023 pojadę do Polski. I tak się wszystko chyba zdarzy. Tak jak osiągnąłem stypendium miesiąc temu, żeby pojechać do Krakowa i studiować tam polski na Uniwersytecie Jagiellońskim. To fajnie, tak? Wiem, że w Polsce mnie wszyscy będą wciąż pytać, dlaczego uczysz się polskiego? I będę musiał w kółko odpowiadać na te pytania. Ale chciałbym teraz po prostu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nic dziwnego w chęci studiować jakikolwiek język nie ma. Jeśli macie marzenie nauczyć się czegoś, to rób to i nie martwcie się, co mówią inni ludzie. Język otwiera drzwi. On umożliwia poznawanie wspaniałych przyjaciół i przeżywanie niesamowitych przygód, których nigdy nie zapomnicie. Jeśli chcecie śledzić moje przygody w poznawaniu polskich ludzi, kultury i życia, to subskrybujcie mój kanał właśnie teraz. Mogę gwarantować, że w niedalekiej przyszłości będzie wiele wideów w Polsce. I jeśli szukacie polskojęzycznych materiałów, to zachęcam Was do obejrzenia jeszcze wideów mojego kanału, a także playlist, który zrobiłem mojego ulubionego kontentu YouTube'a. No tak, moi drodzy, to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego najlepszego. Pa, pa. Powodzenia z polskim.